Czy czujesz, że mimo terapii, mimo leków, mimo 1000 przeczytanych postów na Instagramie o dbaniu o siebie, ten ciężar wciąż tam jest? Jakbyś nosił na plecach niewidzialny plecak wypełniony kamieniami? Mam dla ciebie wiadomość, która może zmienić wszystko, co myślisz o swojej depresji i lęku. Twoja trauma, twój stres, to wszystko, co sprawia, że nie masz siły wstać z łóżka. To nie siedzi tylko w twojej głowie, to nie jest tylko złe myślenie. To siedzi w twoim ciele, w twoich spiętych barkach, w zaciśniętej szczęce, w płytkim oddechu, w tym dziwnym skręcie żołądka, który czujesz w niedzielę wieczorem. I dopóki to coś siedzi w twoich tkankach, nie możesz tego wymyśleć z głowy. Nie możesz pozytywnie myśleć, żeby to zniknęło. Nie wymedytujesz tego, co zostało zamrożone w twoich komórkach na poziomie biologicznym. Ale jest coś, co możesz zrobić. Coś, co omija twój analityczny mózg i trafia prosto do źródła. Dziś na kanale Psyche nie będziemy gadać o teorii. Pokażę ci 5 konkretnych ćwiczeń somatycznych, które zhakują twój układ nerwowy, uwolnią zamrożoną energię traumy i nauczą twoje ciało na nowo, jak czuć się bezpiecznie. To są narzędzia, których używają najlepsi terapeuci traumy na świecie, a ty możesz je zrobić teraz, w swoim pokoju, w dresie, bez wydawania grosza. Gotowy, żeby w końcu poczuć ulgę? Zaczynamy. Zanim przejdziemy do mięsa, czyli ćwiczeń, musimy zrozumieć jedną kluczową rzecz. Dlaczego samo gadanie o problemach często nie pomaga? Wyobraź sobie swoje ciało jak pendrive'a. Słynny psychiatra Bessel van der Kolk, autor Biblii Traumy Strach ucieleśniony, The Body Keeps the Score, mówi wprost: ciało nie zapomina. Trauma i przewlekły stres, ten szkolny, ten domowy, ten z relacji, nie zapisują się tylko jako wspomnienie w twoim mózgu. One zapisują się jako fizyczne napięcie, jako gotowość do walki, która nigdy nie nadeszła. Jeśli jako dziecko byłeś w sytuacji zagrożenia, może to była awantura w domu, może przemoc rówieśnicza, a może po prostu chłód emocjonalny rodziców i nie mogłeś ani walczyć, ani uciec. Twoje ciało zrobiło jedyną rzecz, jaką mogło. Zamarło. To jest stan freeze. Ta ogromna energia, która miała cię uratować, została zamrożona i ona tam siedzi. W twoim układzie nerwowym, czekając na uwolnienie, Peter Levine, twórca Somatic Experiencing, obserwował zwierzęta. Zauważył coś niesamowitego. Kiedy antylopa ucieknie lwu, nie idzie na terapię, nie pisze smutnych piosenek. Ona się trzęsie. Dosłownie wytrząsa z siebie ten ogromny ładunek adrenaliny. Jej układ nerwowy się resetuje i zwierzę wraca do równowagi. My, ludzie, też mamy tę zdolność, ale kultura, szkoła, wychowanie nas tego oduczyły. Nie trzęś się, bądź dzielny, uspokój się, chłopaki nie płaczą, dziewczynki się nie złoszczą. Więc co robimy? Zaciskamy zęby, tłumimy, kontrolujemy. I ta energia zostaje uwięziona, zamieniając się z czasem w chroniczne zmęczenie, depresję, fibromialgię czy ataki paniki. Te 5 ćwiczeń, które zaraz zrobimy, działa na poziomie nerwu błędnego, vagus nerve. To autostrada łącząca twój mózg z ciałem. Jeśli nauczysz się go stymulować, odzyskasz kontrolę nad swoim samopoczuciem. Ćwiczenie 1. Wytrząsanie, shaking. Uwolnij bestię. Pierwsze ćwiczenie może wydawać się dziwne, może nawet trochę cringe'owe, ale obiecuję ci, jest najpotężniejsze. Nazywamy to shakingiem lub po prostu wytrząsaniem. To najbardziej naturalny sposób na pozbycie się stresu. Pamiętasz psa, który wychodzi z wody albo przeżył stresującą sytuację? Otrzepuje się. My robimy to samo instynktownie, kiedy trzęsą ci się ręce przed egzaminem albo kolana po kłótni. To twoje ciało próbuje cię leczyć. Ale my to powstrzymujemy, bo to wstyd. Dziś ten wstyd wyrzucamy do kosza. Instrukcja krok po kroku. 1. Stań wygodnie, stopy na szerokość bioder. Ugnij lekko kolana. To ważne, nie blokuj ich, bo odcinasz przepływ energii. 2. Zacznij od dłoni. Potrząsaj nimi tak, jakbyś chciał zrzucić z nich wodę, albo jakbyś dotknął czegoś gorącego. 3. Dodaj przedramiona, łokcie. Niech będą luźne jak spaghetti. 4. Teraz włącz ramiona. Niech podskakują góra-dół. Pienio. Zacznij delikatnie sprężynować na kolanach. Niech ten wstrząs idzie od pięt aż po czubek głowy. 6. Nie planuj tego ruchu. To nie jest taniec na TikToka. To ma być brzydkie, chaotyczne, dzikie. 7. Możesz wydać z siebie dźwięk. Westchnij głośno, zrób brr ustami. Rób to przez 3 do 5 minut. Co może się stać? Możesz zacząć ziewać. To świetny znak relaksacji. Może zrobić się gorąco. Mogą popłynąć łzy. To wszystko jest okej. To stara energia, która opuszcza twój system.
Kiedy to stosować? Gdy wracasz ze szkoły czy uczelni nabuzowany, po kłótni z rodzicami, kiedy czujesz, że zaraz wybuchniesz, albo kiedy czujesz ten paraliżujący lęk. Pokaż swojemu ciału. Zagrożenie minęło, mogę to zrzucić. Ćwiczenie 2. Oddech wagusowy. Reset systemu. Drugie ćwiczenie to praca z oddechem, ale nie byle jakim. Mówimy o stymulacji nerwu błędnego. Nerw błędny to główny przełącznik Twojego układu przywspółczulnego, tej części, która odpowiada za odpoczynek i trawienie. Kiedy masz depresję lub stany lękowe, Twój gaz, współczulny układ nerwowy, jest często wciśnięty do dechy, nawet jak leżysz w łóżku. Twoje serce bije szybciej, myśli pędzą. Kluczem do hamulca jest wydech. Długi, powolny wydech mówi Twojemu mózgowi: hej, jesteśmy bezpieczni. Gdyby gonił nas niedźwiedź, nie wydychalibyśmy powietrza tak powoli. Instrukcja, technika 4-7-8 lub wariant uproszczony. 1. Usiądź lub połóż się. Jeśli siedzisz, miej stopy na podłodze. 2. Zamknij oczy, jeśli czujesz się z tym komfortowo. 3. Wdech nosem. Licz powoli do 4. Poczuj, jak brzuch rośnie jak balonik. Nie klatka piersiowa, brzuch. 4. Wstrzymanie. Przytrzymaj powietrze na 2 sekundy. Nie napinaj się przy tym. 5. Wydech ustami. Bardzo powoli, przez zasznurowane usta, jakbyś dmuchał przez słomkę. Licz do 6 lub 8. 6. To musi być długi, świszczący wydech. Wyciśnij z siebie całe powietrze, aż poczujesz, że brzuch się zapada. Powtarzaj to przez 5 minut. Poczujesz, jak ramiona opadają, jak myśli zwalniają. To jest fizjologiczny reset. Protip dla uczniów i studentów. To ćwiczenie jest niewidzialne. Możesz je robić na lekcji, na egzaminie, w autobusie. Nikt nie musi wiedzieć, że właśnie hakujesz swój system nerwowy. Kiedy czujesz, że nadchodzi atak paniki, skup się tylko na wydłużeniu wydechu. Ćwiczenie 3. Uziemienie, gdy odlatujesz. Trzecie narzędzie jest dla momentów dysocjacji. Znasz ten stan? Kiedy świat wydaje się nierealny, jakbyś oglądał film, a nie żył? Kiedy czujesz się odcięty, za szybą, albo w ogóle nie czujesz swojego ciała? To jest mechanizm obronny. Twój mózg uznaje, że rzeczywistość jest zbyt bolesna, więc cię wyłącza. To stan shutdown, zamrożenia dorsalnego. W tym stanie nie potrzebujesz uspokojenia, bo jesteś już wyłączony. Potrzebujesz powrotu, potrzebujesz uziemienia. Uziemienie to kotwica, która ściąga cię z twojej głowy z powrotem do tu i teraz. 3 warianty uziemienia. Wariant 1. Fizyczny ciężar. Usiądź na krześle, poczuj stopy na podłodze. Ale nie tylko wiedz, że tam są. Wciśnij je w parkiet czy dywan. Poczuj opór materii. Poczuj, jak krzesło podpiera twoje uda. Powiedz sobie w myślach: jestem tutaj, podłoga mnie trzyma, jestem bezpieczny. Wariant 2. Dotyk i granice. Połóż jedną rękę na brzuchu, drugą na sercu. Poczuj ciepło dłoni. Poczuj, jak klatka piersiowa się rusza. Możesz też poklepać się po udach i ramionach, jakbyś sprawdzał, gdzie kończy się twoje ciało. To mówi twojemu mózgowi: tu są moje granice, jestem w całości. Wariant 3. Tekstura. Sztuczka z przedmiotem. Weź do ręki cokolwiek. Kubek z herbatą, kamyk, telefon, klucze. Skup się na fakturze. Czy to jest zimne czy ciepłe? Szorstkie czy gładkie? Ciężkie czy lekkie? Opisz to w głowie 3 przymiotnikami. To banalne, ale działa jak laser. Przekierowuje uwagę z lęku wewnętrznego na fizyczną rzeczywistość. Stosuj to zawsze, gdy czujesz, że odpływasz, że tracisz kontakt z rzeczywistością. To twój powrót do bazy. Ćwiczenie. 4. Samoukojenie. Havening. Bądź dla siebie rodzicem. 4. ćwiczenie to tzw. havening, od słowa haven, jak bezpieczna przystań. To technika psychosensoryczna, która brzmi jak magia, ale ma twarde dowody naukowe. Wielu z nas, młodych ludzi, ma deficyt bezpiecznego dotyku. Może rodzice byli zimni, może jesteś samotny. Kiedy nikt nas nie przytulał, gdy płakaliśmy, nie nauczyliśmy się samoregulacji. Havening daje ci to, czego mogło ci brakować. Bezpieczny, kojący dotyk, który wytwarza fale delta w mózgu. Te same, co podczas głębokiego snu i obniża aktywność ciała migdałowatego, centrum strachu. Jak to zrobić? To jest akt czułości wobec samego siebie. Wiem, to może być trudne, jeśli nienawidzisz swojego ciała, ale spróbuj. 1. Ramiona. Skrzyżuj ręce na klatce piersiowej, dłonie na barkach. Przesuwaj dłonie powoli w dół ramion, aż do łokci. Raz za razem. Powolny, jednostajny ruch. Jakbyś głaskał kota albo uspokajał małe dziecko.
2. Dłonie. Pocieraj dłonie o siebie, jakbyś mył ręce, ale powoli i z czułością. Poczuj ciepło i teksturę skóry. 3. Twarz. Jeśli to dla ciebie ok, przyłóż dłonie do czoła i przesuń je na boki i w dół policzków. Podczas tego ruchu powtarzaj w myślach afirmację, ale taką prawdziwą. Nie jestem zwycięzcą. Raczej jestem tu. Jestem bezpieczny. To minie. Opiekuję się sobą. To ćwiczenie mówi twojemu systemowi nerwowemu: nie jesteś sam, jesteś zaopiekowany. Możesz to robić w łóżku przed snem, gdy czujesz, że samotność cię przygniata. To jest twoja supermoc. Umiejętność bycia dobrą matką, ojcem dla samego siebie. Ćwiczenie POO. Orientacja. Tu nie ma tygrysa. Ostatnie, 5. ćwiczenie to orientacja. To koncept prosto z somatic experiencing. Kiedy masz traumę, twój mózg to nadgorliwy ochroniarz. Ciągle skanuje otoczenie w poszukiwaniu zagrożenia. Czy ten nauczyciel krzywo spojrzał? Czy ten szept to o mnie? Twój system jest w pętli przeszłości, gdzie zagrożenie było realne. Orientacja uczy mózg, że tu i teraz zagrożenia nie ma. Instrukcja. Usiądź wygodnie. I teraz, bardzo powoli, zacznij obracać głowę i szyję. Rozglądaj się po pokoju, ale nie patrz przez rzeczy. Patrz na rzeczy. Pozwól oczom zatrzymać się na czymś, co jest neutralne lub przyjemne. Widzę plakat na ścianie, ma czerwone litery. Widzę lampkę na biurku. Widzę drzewo za oknem. Zadaj sobie pytanie, czy w tym rogu pokoju jest zagrożenie? Twoje oczy widzą, że nie. Twój mózg dostaje sygnał. Czysto. Czy za drzwiami stoi tygrys? Nie. Zaangażuj zmysły. Znajdź 5 rzeczy, które widzisz. Znajdź 3 rzeczy, które słyszysz. Szum komputera, auto za oknem, swój oddech. Znajdź 1 rzecz, którą czujesz, materiał bluzy. To ćwiczenie wyciąga cię z tunelu traumy i poszerza perspektywę. Pokazuje twojemu układowi nerwowemu. Spójrz, jesteśmy w 2024 roku w twoim pokoju. Tamta sytuacja już minęła. Teraz jesteś bezpieczny. Zakończenie i kontekst. To jest maraton, nie sprint. Możesz teraz zapytać, no dobra, psychę wyjaśnia, ale jak często mam to robić? Odpowiedź brzmi codziennie, nawet jeśli to tylko 5 minut. Słuchaj, to jest kluczowe. Jedno wytrząsanie nie wyleczy lat traumy. Jedno głębokie oddychanie nie naprawi twojego dzieciństwa. To nie jest magiczna tabletka, po której wszystko znika. Twój układ nerwowy przez 15, 20 czy 25 lat uczył się, że świat jest niebezpieczny. Wydeptał w twoim mózgu szeroką autostradę lęku. Teraz musimy wydeptać nową ścieżkę. Ścieżkę spokoju i regulacji. Na początku to będzie przedzieranie się przez dżunglę z maczetą. Będzie trudno, dziwnie, niewygodnie. Ale z każdym dniem, z każdym powtórzeniem, ta ścieżka będzie stawać się wyraźniejsza. Lepiej robić 3 minuty shakingu codziennie rano, niż godzinę medytacji raz w miesiącu. Neuroplastyczność, czyli zdolność mózgu do zmian, kocha powtarzalność. Nie oczekuj fajerwerków po tygodniu. Daj sobie czas. Bądź dla siebie wyrozumiały. Jeśli jednego dnia zapomnisz, trudno. Wróć do tego następnego dnia. Traktuj te ćwiczenia jak mycie zębów dla swojej psychiki. Nie zastanawiasz się, czy warto myć zęby, po prostu to robisz. Zrób to samo dla swojego układu nerwowego. Ważna uwaga na koniec. Te ćwiczenia są potężnym wsparciem, ale nie zastąpią profesjonalnej terapii, jeśli zmagasz się z głęboką traumą czy PTSD. Jeśli czujesz, że to cię przerasta, poszukaj terapeuty pracującego z ciałem, Somatic Experiencing i EMDR. Ale pamiętaj, masz w sobie narzędzia do samoregulacji. Twoje ciało chce się uleczyć. Twoje ciało jest po twojej stronie. Pozwól mu na to. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć siebie i swoje reakcje, zasubskrybuj kanał Psychę Wyjaśnia. Budujemy tu społeczność ludzi, którzy przestają walczyć ze sobą, a zaczynają się rozumieć. Daj znać w komentarzu, które z tych 5 ćwiczeń sprawdzisz dzisiaj jako pierwsze. Wytrząsanie czy uziemienie. Trzymaj się ciepło. Jesteś ważny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.